Okej, słuchajcie, jest taka sprawa, bo to już zbudowałem i tylko to wrzucę sobie na początek, nie? Jako że ten odcinek nagrałem, czas nagrywania tego odcinka to godzina 12, ja dalej nawijam. Po obróbce mam nadzieję, że to będzie nie przekroczy pół godziny, ale drogi widzu, zanim zapauzujesz filmik, bo ja wiem, że ty będziesz chciał od razu zapauzować, jak ja zacznę budować. Proszę cię, nie rób tego, zrób to dopiero po tak mniej więcej 6, 7, 8 minutach filmu. Bardzo cię o to proszę, zapauzuj filmik, albo przewiń sobie do początku dopiero po 8 minutach filmu. Dlaczego? Już ci tłumaczę, ponieważ jest coś takiego jak watch time i zauważyłem, że wy zatrzymujecie film mniej więcej po 3 minutach, jak ja zaczynam budować, żeby po prostu po 3 minutach filmu, bo wtedy ja zaczynam budować i wy chcecie równo ze mną. Obejrzyjcie pierw te 7 minut, a później cofnijcie sobie do początku. Dzięki temu ja będę miał wyższy watch time i nasz film będzie wyżej, po prostu wyżej, jakby to powiedzieć, wyżej promowany w YouTube, bo będzie miał wyższy watch time, ok? Więc jeżeli jesteście to w stanie dla mnie zrobić, to bardzo was proszę, poczekajcie te 7 minut, zanim wyłączycie film albo zapauzujecie i wtedy sobie przewincie do początku, ok? Dobra, z mojej strony to wszystko i oddaję głos samemu sobie tam dalej, budujcie to, ok? Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryk, witam was w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft na moim kanale. Jak widzicie, jesteśmy na działce ostatniego domku, jaki zbudowaliśmy. Jeżeli jeszcze go nie zbudowaliście, jeszcze go nie macie albo nie macie urządzonego wnętrza, to zapraszam was na grupkę, do której link jest w opisie. Tam już jest wnętrze bodajże uzupełnione, z tego co się nie mylę. A dziś pokażę wam, jak zbudować taką oto willę modernistyczną, już skończoną całkowicie. Jest to naprawdę potężna willa. Zajmuje cholernie dużo miejsca, bo z tego co tu widzę to jest 12, 7, 12, także naprawdę tutaj z tych wymiarów co sobie napisałem to jest ogromna willa. Na koniec oczywiście wam podam konkretne wymiary działki, ale jak widzicie no jest to potężny budynek zbudowany na prośbę jednego z moich widzów, który podał mi jakby zdjęcie tylko tego domu w rzeczywistości, a ja go odwzorowałem na grupce, zresztą macie to. No i tak to wygląda i zaraz wam pokażę, jak zbudować takie cudo. Jednakże zanim to zrobimy, oczywiście drogi widzu, proszę cię, żebyś zasubskrybował ten kanał, włączył powiadomienia, no i oczywiście zbudował jakiś domek, żeby zobaczyć, czy tobie się to podoba. Okej, więc czekajcie, bo tam powstaje jedna willa. A właśnie, mam jeszcze do was pytanie, zanim zaczniemy, dobra? Czy chcielibyście, bo jeden z widzów też przesłał mi zrobioną przez siebie willę, wyglądała ona słabo, ale obstawiam, że ten widz jest dość młody, więc nie będę tego krytykował. Po prostu no nie ma jeszcze takiego skilla w budowaniu i ja ją przerobiłem w taki oto sposób. Wygląda ona w ten sposób i do was pytanie, czy chcielibyście, żeby ta willa pokazała się w następnym odcinku? To jest już do was pytanie, wy zadecydujecie. Jeżeli będzie dużo łapek w górę, będziecie dużo komentarzy, będzie napisane, że chcecie tą willę w kolejnym odcinku. Oczywiście ona jeszcze nie jest skończona, bo muszę tutaj muszę zrobić coś podobnego jak tutaj, tu jakiś dziedziniec i tak dalej. Więc jeżeli chcecie, żeby taka willa z Stone'a, nie ze Stone'a, jak to się nazywa? Ze Sandstone'a, tak? To jest Sandstone? Smooth Sandstone. Okej, ze Smooth Sandstone'a. Jeżeli chcecie, żeby taka willa powstała, to napiszcie to w komentarzu i strzelcie łapeczkę w górę, to będę wiedział, że po prostu chcecie tego typu willę. No i teraz zabierzmy się do budowy naszej willi. Kurczę, mogłem sobie zrobić podstawę na samym początku, więc no dobra. Mówi się trudno, żyje się dalej. Zacznijmy budowę. Dobra, wiecie co, jednak musiałem sobie zbudować tą podstawę, żeby po prostu ten dom jest za duży, żebym spamiętał wszystko, jak dokładnie robiłem, a nie chciałem się pomylić, żeby później nie robić poprawek. Także ja wam będę po prostu mówił, ile gdzie jest kratek i będziemy to robić wspólnie. Także na początku podnosimy wszystko na wysokość 4, to znaczy to podnosimy na wysokość 3, dobra, zresztą będę wam mówił. Także raz, to na wysokość 3 i tu łącznie odtąd jest raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 kratek, odtąd dotąd. To tak samo na wysokość 3. I teraz z betonu, to jest chyba beton, się po polsku to nazywa, budujemy tutaj u góry jako wysokość 4. Możemy to od razu tutaj sobie pociągnąć, aż dotąd, bo to też będzie w ten sam sposób. Tu macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Od tej kratki do tej kratki. Dobra.
Także teraz przelećmy w tą stronę. Tutaj robimy jedną kratkę w tą stronę. No i tutaj z kwarcu macie 3 kratki, czyli robimy jeden przerwy, to podnosimy. Tu robimy znowu w ten sposób. Tu jest jedyny wyjątek, gdzie może być w taki sposób postawione. Reszta dokładnie w ten sposób. Tu nie, tu będą drzwi. Tutaj okno. Tutaj garaż, to wiadomo, to przeciągamy sobie. Aż dotąd. I teraz teraz tak o, słuchaj ta. Odtąd dotąd macie 10 kratek. Odtąd dotąd macie 12 kratek. Także wszystko wiecie. Oczywiście garaż jest o jeden cofnięty. No i oczywiście garaż w sumie z wełny od razu. Jest chyba szara wełna, czy czarna wełna. Podnosimy sobie na maksa. Szerokość garażu to jest raz, 2, 3, 4, 5 kratek. Ok. Teraz tak o. Odtąd dotąd sobie wszystko zabudowujemy i teraz tak o. Tutaj macie odtąd dotąd macie 10 kratek. Odtąd dotąd macie 7 kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tak. I to możemy sobie już wypełnić. No i tu oczywiście możecie sobie już od razu wyciąć miejsca na okna w tym i w tym miejscu. W taki oto sposób. Teraz tutaj w sumie to będziecie mogli sobie połączyć. Tutaj o. To możecie sobie zabudować, tu sobie zrobić wejście do garażu. I tu będziecie mieć garaż. Teraz to podnosimy tak samo na wysokość 4. Tu macie oczywiście 11 kratek odtąd dotąd. Robimy 2 przerwy, okno na 2. Tutaj 2 przerwy, okno na 2. I tutaj wstawiamy sobie glinę. W taki oto sposób. Teraz tutaj dajemy 2 i tutaj 2, bo tu idzie okno. Tutaj oczywiście ciągniemy to do góry. Tu będzie okno, więc robimy tylko w taki oto sposób. Tutaj ciach i ciach. No i tutaj oczywiście, i tu macie raz, 2, 3, 4, 5, a tu macie raz, 2, 3, 4. Także wszystko wam podaję. Jeżeli ktoś mi będzie mówił, że nic nie podałem, to się zdenerwuje bardzo. Tutaj oczywiście to robimy w taki sposób. I tu również zabudowujemy dotąd. I teraz z tej strony robimy 3 odstępu i tutaj na 3 wycinamy okno. Tu u góry za to wstawiamy glinę. I widzicie, mimo wszystko, że sobie rozpisałem, to i tak w tym miejscu się pomyliłem, tu po prostu robimy łączenie jednak z gliny. I tak wygląda nasze pierwsze bazowe piętro. I teraz się zastanawiam, jak to ładnie zrobić. Dobra, na początku może połóżmy sobie tutaj wszędzie deski, więc ja wam to po prostu przyspieszę, także tutaj wszędzie kładziemy sobie deski. No i możemy położyć w sumie pierwszą warstwę sufitu, bo sufit będzie dwuwarstwowy, także ja przyspieszam.
Tak oto się to prezentuje i oczywiście tutaj, pomijając fakt, że tu będzie garaż, to tutaj wszędzie możemy już wyłożyć dach używając kwarcu. To robimy, robimy jakby ten pierwszy poziom podłogi, bo jak mówiłem, będzie dwupoziomowa podłoga. Ok, i nasz pierwszy etap budowy jest zakończony. Taki ten pierwszy bazowy. Ok, na początku pozaznaczałem sobie filary. Ten jest na 4, ten jest na 2, ten jest na 2, ten jest na 3, ten jest na 3 i ten jest na 1. Ja wam zaraz będę podawał dokładne wymiary. Czyli tak o, odtąd raz, 2, 3, 4, 5 kratek odstępu i na 4. I to podnosimy na wysokość 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. I tak robimy z tym filarem, z tym, z tamtym i nie. Tutaj jest 2 odstępu od tej ścianki. Z tym tak samo, od tej ścianki 3 odstępu. I z tym tak samo odstępu od tej 3, od tej 4. I nasze główne filary mamy zrobione. Teraz odtąd budujemy na 3. Raz, 2, 3. I teraz 12 w lewo. W prawo. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Według tego, co ja liczę. Odtąd teraz w tą stronę. Ok, dobra, to jest dobrze, bo już się zawahałem, tylko ten filar jest na tą wysokość. O, się pomyliłem troszkę. I teraz odtąd budujemy 9. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tu powstaje kwadrat 3 na 3 z półpłytek. Raz, 2, 3. Raz, 2, 3. Teraz odtąd, od tego budujemy 15 kratek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i 15, tak jak być powinno. Teraz ten filar możemy sobie podciągnąć do tej wysokości. Ten tak samo, czyli na wysokość 2, 4, 5. Tu możemy zbudować na wysokość 3 takie łączenie między filarami. I teraz tak naprawdę całą tą linię do garażu możemy wypełnić, tylko jeszcze tutaj trzeba to zrobić w taki oto sposób. Mam nadzieję, że wszystko rozumiecie. I tu jeszcze jak mamy ten garaż, czyli ten filar, to ten drugi słupek również wypełniamy. I tu sobie również to przeciągnijmy na tą wysokość, żeby było tutaj u góry 2, 1, w taki oto sposób. Ciach. Coś takiego. Bo teraz tu widzicie wyżej, będzie na tym poziomie szła kolejna nasza ściana. Na tym poziomie będziemy sobie robili kolejny zarys naszej ściany, więc ciężko cokolwiek zrobić. No i oczywiście tu wypełniamy to. W taki oto sposób tworzymy coś takiego. Tutaj oczywiście to również wypełniamy.
No i tu oczywiście to ok, mordeczki, ja już przygotowałem tutaj kolejny zarys naszego drugiego piętra, który jest nieco bardziej skomplikowany. Jak widzicie, tu jest łącznie 2 kratki już tego, także po prostu sobie obudowałem, bo to jest te drugie piętro, to jest na tym poziomie, gdzie jest balkon. Także na tym poziomie tu macie raz, 2, 3, 1 przerwy, raz, później znowu na 3 okno, raz, 1 okno, 2 ściana. Czyli macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kratek. Tu odtąd licząc macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tu macie raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dotąd raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 dotąd. Raz, 2, 3, 4, 5, 6. Raz, 2, 3, 4, 5. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Więc znacie już wszystkie wymiary dookoła tego. I teraz to wszystko podnosimy jeszcze o 3. Także wszystko to, co mamy pozaznaczane, podnosimy o 3. Ok, i takim sposobem mamy to już zrobione. Tu macie okno, tu jest jedyny wyjątek, to tu, że macie okno na 2 i to jest jedyny wyjątek. Czyli tu budujecie o 1, ta podstawa, czyli tak o, tu jak budowaliśmy o 3 w górę, nie? To macie raz, 2, 3, z czego tu macie okno, raz, 2, pach, pach, pach. No zresztą widzicie, jak to jest zrobione, no chyba nie jesteście przygłupi i będziecie wiedzieli, jak to zrobić. W kolejnym etapie oczywiście zrobimy sobie podłogę tutaj. Ok, taki oto sposób. Ok, co do dachu, to radzę Wam po prostu patrzeć uważnie, ja zrobię zarys tego, a później będziemy to budować, ok? Czyli tutaj robimy w taki oto sposób, że od tego filara ciągniemy w tą stronę. Tu oczywiście będzie łączenie wykonane. Odtąd robimy jeden odstępu i lecimy w tą stronę. Odtąd tak samo. Tu oczywiście też idzie łączenie. Odtąd dotąd tak samo. Tutaj dotąd, do tego rogu. I tutaj odtąd idzie w taki oto sposób. Tutaj natomiast idzie w taki oto sposób i tu będą szyby. I na tym poziomie jeszcze tutaj będzie zrobiony balkon z półpłytek w taki oto sposób. I tak wygląda zarys naszego dachu. Zaznaczyłem Wam wszystkie miejsca i teraz po prostu to wypełnimy.
Okej. I w taki oto sposób to się prezentuje. Mówiąc szczerze, to co najgorsze mamy za nami. Teraz jeszcze gorsze przed nami, bo pozostaje nam zrobić parę jeszcze innych rzeczy. Nie wspominając o całym dole, co jest strasznie długie i ja już widzę, że ten odcinek będzie cholernie długi. Tutaj damy od razu podłogę z kwarcu. Dobra, no więc wszędzie, gdzie przygotowaliśmy, tam wstawiamy teraz szyby, nie? Także znowu ja wam to przyspieszam. Okej, i tak już się prezentuje nasza zrobiona willa. Jeśli chodzi o sam budynek, jak widzicie, zajęło mi to podczas nagrania 55 minut. Mam nadzieję, że na odcinku mi to nie zajmie więcej niż 30. Zrobienie wszystkiego, więc działamy dalej. Nie ma pierdzielania się, działamy dalej i teraz wstawiamy drzwi. Okej. Skoro to już mamy zrobiony nasz budynek, to teraz możemy zająć się całym podwórkiem. Okej, no i sam pierw zapomniałem o jednej rzeczy. Cholercia, będę musiał podnieść liście. Tutaj ja wstawiłem szybę. To miało być déjà vu. Widzicie, no, przy takim dużym projekcie no nie idzie się nie mylić. No i tu u dołu oczywiście wstawiamy te ciemne drzwi, a u góry dopiero wstawiamy te jasne. No i tutaj oczywiście do garage też. Okej, więc teraz budujemy odtąd tak naprawdę do równego tego słupka, żeby było na równo z tym słupkiem. Czyli to jest łącznie, jak liczyłem, 14 kratek, ale możecie jeszcze sobie sprawdzić. Odtąd również budujemy tak samo. Tutaj to odtąd dotąd podmieniamy na stone slaby. Także jedziemy. Tu celowo to zostawiłem, zobaczycie później do czego. Tu możemy sobie zrobić taki wiecie, ogród mały. Tu mi jednak będzie potrzebne to. Powiedzmy coś takiego. Tutaj sobie oczywiście podmieniamy na kwarc. Okej, także to sobie na razie możemy zostawić. Tutaj teraz tu sobie łączymy. W taki oto sposób to ma być raz, dwa, trzy, cztery, pięć.
No i tutaj oczywiście też sobie możemy to połączyć już. I tu będzie nasz basen, także to wykopujemy wszystko i podmieniamy wszystko na kwarc. Ok, jeżeli chcecie mieć równo lampy, to wstawiamy je co dwa. Raz, dwa. I takim sposobem mamy równiutko lampy. Tu również możemy sobie gdzieś powstawiać te lampy w różnych miejscach, bo tu też będzie zalane wodą. W taki oto sposób. Teraz muszę sobie zapożyczyć stąd ponownie półpłytki, ponieważ te półpłytki będą tutaj jeszcze przed wejściem do domu. No a wjazd robimy oczywiście z ciemnych desek. Ok, i w taki sposób to się prezentuje. Ok, teraz spróbujemy zrobić jedną rzecz, nie wiem czy ona mi wyjdzie, bo ona mi rzadko wychodzi. Spróbujemy zrobić stalową donicę, czyli robimy tak o. Ustawiamy sobie tutaj klapy. I w tym miejscu to niszczymy i tu wstawiamy pochodnie. Jej, udało się, super. Także pochodnie możemy już sobie zamienić. I taka stalowa donica idealnie nam pasuje tutaj stylem. Tutaj wstawiamy sobie jakieś kwiatki. Tu jakieś krzaczki. I zaraz całą resztę będziemy zalewać wodą. Ok, nic innego nam nie pozostało jak pozalewać wszystko wodą, także... No i jeszcze nasz basen. Potężny basen. Powiem wam, że to jest chyba największy basen, jaki robiłem w domku modernistycznym, naprawdę. Już większego się chyba nie dało zrobić. Znaczy, no na pewno się dało, ale no trwałoby to i Jezu kochany jeszcze trochę. I tak oto prezentuje się cała zrobiona nasza willa. Słuchajcie, nagranie tego odcinka zajęło mi godzinę i 8 minut i jeszcze się nie kończy, bo jeszcze nawijam. Także mam nadzieję, że nagrodzicie to jakimiś łapkami, no bo po prostu spędziłem przy tym naprawdę dużo czasu. Dużo swojego czasu na to poświęciłem, więc liczę na naprawdę potężny wysyp łapek w górę. No i co? No i z mojej strony to wszystko. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej, to zachęcam was do wejścia na grupę. Tam pewnie ktoś pokazał, jak jest zrobione wnętrze. Pokażę wam, ile jest miejsca we wnętrzu, bo jeden widz mnie o to prosił, żebym pokazywał. Tu polecam wam zrobić sobie taką dziurę i żebyście mieli tutaj taki jakby otwarty salon, albo tutaj w tym miejscu, chociaż w tym miejscu macie wyjście tam na balkon, także na przykład w tym miejscu możecie sobie zrobić taką większą dziurę. Przy okazji poprowadzić schody na górę, bo ja ich nie robiłem. Jak widzicie, macie dwuetapowy sufit. Teraz nie mogę wlecieć w tą dziurę, co żebym ją wykopał. O, i u góry macie tyle miejsca. Także na przykład właśnie tu możecie sobie, tak nie wiem, odtąd tutaj gdzieś wykopać taką dziurę, robiąc otwarty sufit. W ten sposób. I będzie to wyglądało naprawdę spoko. Tak sobie pomyślałem teraz. No. Także widzicie, macie tu miejsca bardzo dużo, jeszcze tu w garażu macie sporo miejsca, tu jest ciemno co prawda i nic nie widzicie, ale macie tu naprawdę dużo miejsca też. No także no więcej miejsca chyba wam nie potrzeba, nie wiem po co by wam było jeszcze więcej miejsca, no bo ta willa jest ogromna do cholery jasnej. No i zaraz wam jeszcze podam wymiary, tylko muszę podliczyć ile to wszystko zajmuje. Ok, po podliczeniu wszystkiego, tak o, potrzebujecie działki minimum 32 na 32, bo z tej strony macie odtąd
dotąd, czyli dosłownie po najniższej linii oporu macie 32 kratki i odtąd dotąd macie 27 kratek, więc zajmuje to naprawdę dużo miejsca. No i co, jeśli Wam się podobało z mojej strony to wszystko, wpadnijcie na grupkę, do której link macie w opisie, subskrybujcie, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, włączcie powiadomienia i do zobaczenia w kolejnym odcinku z jak budować w Minecraft. No i napiszcie, czy tamtą willę chcecie, co tam była, nie ta, bo ja wiem, że tą to Wy chcecie, ale tej nie zbuduję jeszcze, tylko tamta, ta pustynna, co na początku pokazywałem. Także z mojej strony to wszystko, dziękuję Wam za oglądanie, dzięki, że wytrwaliście, pewnie to trwa jakoś około pół godziny, także już nie przedłużam. Z mojej strony to wszystko, siema, narpajosia, cześć!